Cześć, z tej strony Daniel. Dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym filmikiem, więc jeżeli lubicie filmiki z tematyką książkową, oczywiście Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi oczywiście niezmiernie miło. Zapraszam również na mojego Instagrama, to będzie gdzieś nazwa. I już nie przedłużając tego filmiku, dzisiaj do Was przychodzę z dwoma książkami. Więc jak widzicie, jeden to jest literatura piękna, a drugi to jest oczywiście kryminał. Więc może zacznijmy najpierw od książki Zanim dojrzeją granaty. Autorka Renę Karabasz, wydawnictwo poznańskie, więc tak wygląda ta książka. Ona jest bardzo krótka. Ona ma około 200 stron, 170 stron około. I to jest naprawdę mega ciekawa historia, więc może sam styl pisania niekoniecznie przypadł mi do gustu, ale w ogóle ta cała fabuła, to w jaki sposób ta historia się potoczyła, to było naprawdę coś niesamowitego. I też na pewno mi zostanie długo w pamięci ta książka. Mi osobiście się podobała, mimo że daję ocenę 4 gwiazdki na 5, to mi się osobiście bardzo podobała. No i tutaj autorka nam właśnie pokazuje tą całą religię, kulturę nam pokazuje i wszystko nam tak przybliża. To całe prawo kanonu, które jest bardziej priorytetyzowane, te prawo. I u nich jest bardziej ważniejsze niż cokolwiek innego. To wiecie, była jakaś taka, wiecie, religia, która po prostu jest nadrzędna i to prawo jest bardziej nadrzędne nad prawem tego kraju. Wiecie, o co chodzi? Czyli prawo kanonu było bardziej takie nadrzędne niż prawo tego, powiedzmy, kraju. I były pewne zasady, zasada właśnie taka pomszczenia, takiej krwi i tak dalej, więc rzeczywiście, że jeżeli ktoś komuś zrobił jakąś krzywdę, to ta osoba później musiała mu odpłacić i tak dalej. To były takie wiecznie wojny, czasami przez kilka rodów się bili, po prostu wylewali krew za coś, żeby po prostu dokonać tej zemsty i żeby dokonać tej, powiedzmy, sprawiedliwości. Więc tu też tak było, że główna autorka Bekia właśnie zostaje zmuszona do wyjścia za mąż. I ona nie chce wyjść za mąż. Nie chce wyjść za mąż. Dopiero później dowiadujemy się dlaczego i co się stało. Więc zgodnie z tym kanunem ona postanawia, że będzie zaprzysiężoną dziewicą. Czyli właśnie zgodnie z tym kanunem ona będzie traktowana jako mężczyzna. Będzie zaprzysiężoną dziewicą, będzie traktowana jako mężczyzna, będzie mogła robić wszystko to, co mężczyzna, zachowywać się jak mężczyzna i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc tu jest nawet pokazane też w ogóle podejście w ogóle mężczyzn i podejście kobiet. W sensie, że kobieta zawsze była coś warta. Że tam było chyba, nie wiem, 10 czy 20 wołów, kobieta jest warta i tak dalej. Więc zawsze gdzieś wyceniano kobietę i tak dalej, więc kobieta była tą, którą właściwie rządzono i tak dalej. A facet mógł wszystko. Facet mógł chodzić do barów, mógł wszystko robić, pracować na polu i tak dalej, mógł wszystko wykonywać. I ona, jak już staje się tą zaprzysiężoną dziewicą, to ona właśnie może bez stricte stać się facetem. Ona ścina włosy, ubiera się jak facet, zachowuje się jak facet, uczy się pewnych jakby, powiedzmy, nawyków, pewnego zachowania jak facet, jak mężczyzna i wszystko robi to, co może pełnoprawnie robić mężczyzna. To jest pisane w taki sposób, jakby ta redaktorka przechodziła i pytała ją pewne rzeczy, więc jakby ona z nią rozmawiała, była tu i teraz i rozmawiała, a raz jest z perspektywy tych osób, więc dla mnie to w ogóle jest trochę takie pomieszane i nie do końca mi się właśnie podobała ta cała narracja, ten styl pisania i tak dalej. Miejscami był taki dość specyficzny i osobliwy i mnie totalnie nie podchodziło ten styl pisania. Tam było może kilka cytatów, dosłownie kilka cytatów, które było takie podobało mi się, gdzieś tam chwyciło mi za serce, w ogóle ten cytat mi się spodobał, ale ogólnie większość, 3/4, nawet większość, po prostu mi się nie podobała. Ten styl pisania taki trochę był chaotyczny i no nie podobało mi się, więc za to oczywiście odejmuję 1 gwiazdkę, bo styl pisania mi się nie podobał, ale cała fabuła i to wszystko i ta kultura, którą tutaj mogłem poznać i dowiedzieć się czegoś więcej, było mega ciekawe, tym bardziej, że w ogóle końcówka mi bardzo rozwaliła. To, w jaki sposób autorka to przedstawiła, to mi się podobało. Więc ogólnie ta fabuła i to, w jaki sposób autorka przedstawiła tą całą, wiecie, religię, te prawo kanonu, tę całą kulturę i w ogóle kobietę, która można powiedzieć, że poświęciła swoje życie, ponieważ panowała tam, wiecie, taka kultura i tak dalej, więc ona musiała pewne rzeczy, nie miała wyjścia. Stała się właśnie tym, powiedzmy, pełnoprawnym mężczyzną, już nigdy nie mogła, jakby, wiecie, wyjść za mąż i tak dalej, więc rzeczywiście też panowało tam takie zasady, że jeżeli wychodzisz za mąż, to musisz być czysta i nie mogła w ogóle z nikim współżyć i tak dalej.
bo jeśli by się to okazało, to oni mogliby ją zabić. Więc rzeczywiście tam były takie różne zasady, różne takie zwyczaje, które były dość dziwne, ale rzeczywiście tak tam było. No w związku z tym, że ona staje się tym facetem, tym mężczyzną, no to ona postanawia, że komuś musi dać taką czerwoną wstążkę, czyli jakby no oznaką, powiedzmy, że no kogoś muszą uśmiercić, kogoś muszą zabić i tak dalej. Więc ona zawiesiła tą wstążkę młodszemu bratu. Ten młodszy brat, on mimo wszystko, że był facetem, to on jakoś nie mógł się wpasować. Nie mógł zabijać zwierząt i tak dalej, więc jego ojciec nigdy nie był dumny. Jego ojciec nigdy z niego nie był dumny, zawsze był takim, powiedzmy, wrażliwą taką osobą i tak dalej, więc nie mógł się pasować w te wszystkie zasady i pasować w taką rolę syna, jaką chciał jego ojciec, jaką chciał, żeby po prostu był. A ta Bekia, ona zawsze próbowała być mężczyzną, że ona od zawsze gdzieś wiedziała, może dlatego, że zawsze są chciani mężczyźni i wiecie, mężczyzna zawsze przedłuży ród, a kobieta tutaj była tak naprawdę niechciana i nawet w ciąży, tam oczywiście taka, powiedzmy, taka, no wiecie, metafora, bo jakby no stricte ona nie mogła tego słyszeć, więc ona zawsze, nawet jak jej matka była właśnie w ciąży, to ona słyszała od swojego ojca, że to musi być syn, że jak chce syna, już wszystkie było niebieskie ubranka, wiecie, niebieski kojarzy się z synem, różowe z dziewczynką i zawsze gdzieś takie rzeczy były, które dominowały, że to powinien być syn. I ona była później nawet mała, nie rozumiała tego, ale stricte to też było nawet tak pokazywane, jakby ona to rozumiała. Ona mówi tej redaktorce, stricte, jak ona ma tam, wiecie, no jest starsza, jest dorosłą kobietą, mówi o sobie, jakby była, powiedzmy, dzieckiem i jakby ona to rozumiała, tylko że ona nie miała prawa tego, wiecie, jakby rozumieć, bo ona nie była na tyle dojrzała, żeby ona cokolwiek rozumiała. Ale wiecie, tu jest tak przedstawione, że ona jakby to pojmuje, że oni nie chcą córki, że oni chcą syna, że ona nawet jak była ta matka jej w ciąży, to ona to wszystko słyszała, że ona to wszystko, powiedzmy, rozumiała, więc jakby oczywiście jest w taki sposób przedstawione, więc może się to komuś spodobać, może to komuś się nie spodobać, ale to właśnie było w taki sposób przedstawione, że ona wiedziała już od maleńkiego, że ona będzie, że ona musi być, że to jest oczekiwane od niej, że to jest od niej oczekiwane, że ona musi być tym mężczyzną, że ona musi być tym facetem. I ona trochę przyjmowała taką rolę właśnie mężczyzny, faceta w tym całym domu, więc później ojciec był z niej dumny, a z tego syna niekoniecznie, ponieważ on się jakby do tego wszystkiego, do tego całego życia nie nadawał. Więc jak ona mu dała tą wstążkę, ponieważ ona wiedziała i musiała to zrobić, dał mu tą wstążkę, no i niestety on uciekł i wiadomo, w tym prawie jest tak, że jeżeli on uciekł i nie poniósł śmierci, no to zawsze ktoś musi ponieść śmierć. No i oczywiście spadło to wszystko na ojca. Matka bardzo rozpaczała, ponieważ straciła wszystkich, straciła i brata, i swoją córkę, która stała się mężczyzną, no i oczywiście straci też swojego męża. No i on podczas tego, kiedy wiadomo już zapadł na niego wyrok śmierci, on chciał zrobić coś pożytecznego w tym domu, więc oczywiście chyba tam naprawiał gołębnik, czy jakoś tak, chciał stworzyć wielki gołębnik i później, jak ta cała historia idzie dalej, ta redaktorka do nich przychodzi, więc mamy trochę z perspektywy właśnie redaktorka i ta Bekia, która stała się tą zaprzysiężoną dziewicą i ona mówi, w ten czas zostało tylko kilka zaprzysiężonych dziewic, które jeszcze żyją i jeszcze kultywują tą taką, powiedzmy, religię, ten cały kanon i tak dalej, że teraz od tego się odchodzi i to panowało kiedyś, to kiedyś było takie, wiecie, dominujące, nadrzędne nad tym całym prawem. Teraz już tak nie jest, ale jeszcze kilka osób zostało. I tu jest właśnie pokazana ta perspektywa kobiety, która, można tak powiedzieć, że zmarnowała swoje życie w imię, powiedzmy, tej jakiejś tam wyższej religii i tak dalej. Stała się tym, kim chcieliby ludzie, chcieli jej rodzice i tak dalej, chcieliby, żeby ona się z tym stała. I ona się stała dla nich. I ona właściwie troszkę, można powiedzieć, zmarnowała swoje życie. Dowiadujemy się na koniec, dlaczego ona zmarnowała swoje życie i tak dalej. I poznajemy tą historię na początku z innej perspektywy, a kończymy ją zupełnie z innej perspektywy. I to nam też otwiera w ogóle oczy. I właśnie ta Bekia później rozmawia z tą redaktorką, więc są chwile właśnie takie rozdziały, w którym ona z nim rozmawia, a chwile jakby one ze sobą nie rozmawiały, tylko ona cofa się do swojej przeszłości i jakby była tu i teraz, była tą dziewczynką, jakby to wszystko rozumiała, tylko ona jakby troszkę mówi z perspektywy osoby dorosłej, ale stricte jakby była tu i teraz dzieckiem. Czy później trochę starszą osobą, ich relacje z bratem i tak dalej. Ona wszystko opowiada, jak tam było, jak wyglądała ta religia. Opowiada też tej redaktorce, jak to wszystko wygląda nawet tu i teraz. Samej bohaterce jest też ciężko, jak ona o tym wszystkim opowiada i tak dalej. Tym bardziej, że ten brat po iluś tam latach
pisze do niej listy, wysyłał do niej listy, wysłał dokładnie 4 listy, wysłał do niej 4 listy i chciał po prostu odnowić kontakt. On powiedział, on jej powiedział taką jedną rzecz. On jej powiedział, że wie, co się stało, dlaczego ona chciała, powiedzmy w cudzysłowie, zabić swojego brata, czyli dać mu tą czarną wstążkę, co jakby jednoznacznie oznaczała śmierć. Wie dlaczego, żeby chronić siebie. I oczywiście dalej poznajemy, dlaczego ona chciała chronić siebie, co za tym wszystkim stoi, ponieważ ten brat wiedział, dlaczego ona to zrobiła. I on dlatego musiał uciec. Więc ona była zła, że on w ogóle uciekł, że on tak wszystkich zostawił, że przez niego ojciec musiał umrzeć, ale ona też wiedziała, dlaczego to wszystko się stało, dlaczego on uciekł, ponieważ ona też chciała chronić siebie. I to właściwie każdy chronił siebie. Dopiero później poznajemy dlaczego, o co dokładnie w tym wszystkim chodziło. I no, ta historia jest też bardzo wzruszająca. Więc dopiero na końcu poznajemy, jakie były motywy tych osób, tego brata, jakie były motywy tej Becky. Dopiero później widzimy, czy oni tak naprawdę są szczęśliwi. Czy ona zrobiła to, co rzekomo chciała, co chcieli rodzice i czy ona naprawdę jest szczęśliwą osobą. Czy ona żyje takim życiem, jakim chciałaby żyć. Czy to wszystko było jedną wielką taką, wiecie, bańką, która w pewnym momencie pękła i po prostu wszystko się wylało. Wszystko się wylało na wierzch i po prostu stało się tak, jak się stało. Więc bardzo ciekawa historia, mimo wszystko, że ten styl pisania, ta cała narracja, to wszystko prowadzone nie podobało mi się, ale ta cała fabuła była po prostu świetna, mega mi się to podobało i właśnie, no tak mówię, końcówka była niesamowita. Tym bardziej, że no nie chcę wam spoilerować, bo właśnie ta końcówka, tak właściwie przez 3/4 książki, tam właściwie powiedzmy, no nic takiego się nie dzieje, tak? Poznajemy tą historię, ale ta książka się w ogóle nie zapowiada w taki sposób, że w tej książce miało być coś takiego, wiecie, odkrywczego, coś miało się tu zadziać. Poznajemy tą kulturę, ale tak właściwie niczego tam większego takiego nie ma. Ona jest dość taka książka, w której nic się za bardzo nie dzieje. Ale dopiero później, jak poznajemy tą inną perspektywę, powiedzmy na bardziej bliżej końca tej książki, dopiero ten nabiera takiego innego wymiaru i wtedy ta książka w ogóle cała ma sens. Więc naprawdę ciekawa książka, dam jej 4 gwiazdki, mega polecam. Czytałam jeszcze oczywiście książkę Małomiasteczkowy, Tomasz Duszyński, wydawnictwo Skarpa Warszawska, więc tak wygląda ta książka. I to jest, wiecie, taki typowy thriller, typowy kryminał. Dam tutaj 3 gwiazdki, bo nie jest takim, wiecie, jakimś takim odkrywczym kryminałem. Ja mam wrażenie, że to jest taki kryminał, który się po prostu powtarza i jest takim kryminałem, który nie jest bardzo odkrywczym. Takim, wiecie, typowym kryminałem, który gdzieś tam czytamy, taką typową historią, którą gdzieś tam już znamy, gdzieś tam już przeczytaliśmy i gdzieś tam się powtarza. Fajnie, tak wiecie, w wolnym czasie sobie przeczytać jako taką, wiecie, rozrywkę i tak dalej. Ale wiecie, czasami od kryminałów oczekuję czegoś takiego nowego, jakiegoś takiego nowego i świeżego powiewu, takiej świeżości. Tutaj czegoś takiego nie było. Nie mówię, że był całkowicie nudny, ale mam wrażenie, że to już gdzieś czytałem, że to jest taka historia, która gdzieś tam się powtarza, powiela. Wiem, że też ciężko stworzyć coś takiego, żeby ta historia czymś zaskakiwała i żeby po prostu było coś takiego nowego. Ale tutaj nie było też źle. Więc tutaj mam historię dziewczyny, która idzie sobie pobiegać, kobiety właściwie, która idzie sobie pobiegać pewnego wieczoru, no i zostaje napadnięta. Zostaje napadnięta po 20 chyba tam 5 latach, z tego co dobrze pamiętam. Ktoś znajduje jej chyba szczątki, czy jej ciało, nie pamiętam dokładnie chyba jej ciało, ponieważ pewna osoba miała coś z nią zrobić, ale że to się jej nie powiodło, nie udało, to znaleźli całe jej ciało. Jej ciało było złym preparatem nasmarowane, więc oczywiście się przetrwały. No i tutaj mamy historię całej policji, która przygląda się sprawcom i kto z tym wszystkim stoi po iluś tam latach, dokładnie chyba 25, z tego co dobrze pamiętam, po 25 latach cała historia, więc no ogólnie mi się trochę to dłużyło, więc ta książka ma chyba 400 stron. Tak, ponad 400 stron, więc troszeczkę historia mi się dłużyła, tym bardziej, że tu nie było takiego, wiecie, nic takiego, co mnie jakoś zaskoczyło, co by wzbudziło w mnie jakieś takie emocje, co było takie na mnie jakimś takim szokiem i tak dalej. Więc taka raczej spokojna historia, która troszeczkę też się taka ciągnąca, długo się ciągnęła, więc jakoś nie porwała mnie, jakoś nie umiałam się wgryźć w tą całą akcję,
ale też nie była zła. Była taka, powiedzmy, taka fajny kryminał do przeczytania, może nie wciąga, tak wiecie, na jakieś jedno posiedzenie. Ja czytałam to chyba też trochę dłuższy czas, ale ja też nie miałam za bardzo czasu na czytanie, bo też miałam praktyki i też nie za bardzo miałam czas, więc to nie jest też na pewno jakiś taki angażujący bardzo thriller, na pewno nie trzeba się tak bardzo skupiać. Jeżeli tu nie będziemy się jakoś bardzo skupiać, nie musimy jakoś, wiecie, być bardzo, bardzo skupieni, żeby nie zgubić jakiegoś wątku. Tu jest raczej tak wszystko takie proste, nie ma jakichś takich dużych zwrotów akcji, a chyba czasami lubię, kiedy jest albo coś szokującego w tych thrillerach, albo są jakieś zwroty akcji, że rzeczywiście są, może nie cała historia jest jakaś taka bardzo odkrywcza i bardzo taka, wiecie, wow i tak dalej, ale rzeczywiście są jakieś takie zwroty akcji, które niby taka jest prosta historia i swoją prostotą tak urzekła, ale jest jakiś taki urywek, jest taka jakaś akcja, która rzeczywiście jest wstrząsająca, która daje nam dużo emocji i może sama fabuła być prosta, ale rzeczywiście jest taki namiastek czegoś, co daje nam troszkę takich dreszczek emocji, więc tu chyba czegoś takiego nie było, tu chyba czegoś takiego mi zabrakło. No i oczywiście kolejną książką, którą czytam, jest Kradzież. Autorka Anne-Helen Listiadus. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się czyta, szczerze powiedziawszy. Dopiero zaczęłam czytać tę książkę. Wydawnictwo Mowa. Ciekawa książka, tym bardziej, że ona jest też oparta na faktach autentycznych. Ja przeczytałam tutaj chyba 80 stron pewnie. Więc ja tutaj przeczytałam prawie 80 stron, ale to jest ciekawa historia. Więc tutaj mamy Szwecję. Mamy też osoby, które hodują renifery, jakieś pewne środowisko, które hodują renifery, na nich zarabiają i tak dalej. I te renifery są dla nich wszystkim. Oni po prostu hodują przez całe życie renifery, oni są dla nich, wiecie, najważniejsze. I to jest pewne środowisko, które gdzieś tam jest po prostu jakby dyskryminowane. I pewne osoby zabijają te renifery. Zabijają te renifery, jeszcze nie znamy dokładnie przyczyn, czy oni po prostu zabijają je dla zabawy, czy oni chcą po prostu zrobić to specjalnie. Nie wiemy dokładnie, ale zabijają te renifery i ta jedna 9-letnia dziewczynka, Elza, jest właśnie świadkiem, jak ktoś zabije renifera. Oni właśnie z tymi reniferami są bardzo zżyci, nadają im imiona, potrafią właśnie te renifery rozpoznawać, jakieś konkretny renifer potrafi być rozpoznany przez te osoby w całym dużym stadzie. Więc rzeczywiście oni są bardzo zżyci z tymi reniferami. Mała dziewczynka to bardzo przeżywa i oczywiście idzie na policję i ta policja w ogóle nie reaguje, w ogóle nie traktuje poważnie tych zabójstw, tych reniferów. Cały raz oni robią to samo, a po prostu policja nie chce im pomóc, więc oni też zmagają się z tym, że po prostu są też niezrozumieni i nikt im nie chce pomóc, więc tutaj poznamy dalszą historię, bardziej skupiamy się na historii i perspektywy tej dziewczynki 9-letniej Elzy, w jaki sposób ona to przeżywa, że ona właśnie jest w tej społeczności i ta społeczność jest troszeczkę, tak by wiecie, dyskryminowana. Ciekawe też podejście, w jaki sposób ona to widzi, jak w jaki sposób ona to przeżywa, jest też pokazana relacja właśnie tych rodziców i tak dalej. No nie przeczytałam jeszcze na razie dużo, więc więcej Wam o tej książce nie powiem, ale oczywiście jak przeczytam, to dam Wam znać. Zapowiada się mega, mega ciekawie i fajnie daje vibe, fajnie daje taki klimat, taki wiecie, zimowy i tak dalej. Oczywiście może nie na teraz, ale rzeczywiście już wprowadza w taki fajny klimat i fajnie się naprawdę mega ją czyta. Jedyny minus tej książki jest to, że ma bardzo małą czcionkę, nie wiem czy to widać, ale rzeczywiście ona ma bardzo małą czcionkę i pod tym względem to się nie fajnie czyta. Ma około 400 stron, więc dość dużo, nawet jakby miała więcej stron, 500, 600, cokolwiek, ale miałaby większą czcionkę, to czytałoby się znacznie, znacznie lepiej, więc jedyny minus tej książki jest to, że ma po prostu małą czcionkę i to się naprawdę słabo czyta, zwłaszcza wieczorami, ten wzrok się bardzo męczy i naprawdę wolę czytać książkę, która ma większe odstępy, większą czcionkę, niż na przykład taką, która jest tutaj, ponieważ naprawdę to się wzrok się męczy i wolę mieć, żeby ta książka miała po prostu więcej stron. Ale ogólnie naprawdę się ciekawie zapowiada i no mega fajne. Oczywiście w międzyczasie zacząłem w końcu podczytywać sobie Pułapki myślenia. Ja już to zacząłem czytać wcześniej, ale sobie właśnie podczytuję, przeczytam sobie już kolejne strony i naprawdę są mega, mega ciekawe informacje. Też tą książkę się nie fajnie czyta, nie że jest zła, bo jest naprawdę świetna. Przeczytałem chyba 80 stron, tak? 90 stron, ale naprawdę tam są fajne, jakieś ciekawe eksperymenty i tak dalej. No mega ciekawa, tam jest naprawdę dużo informacji, jest taka bardzo merytoryczna, napakowana tym wszystkim i tłumaczona w taki sposób, że każdy potrafi zrozumieć. I to jest właśnie o myśleniu takim szybkim i myśleniu wolnym. I sobie tak czytam po trochu, bo też nie chcę, wiecie, tak na raz przeczytać, chcę bardziej
zrozumieć ją i bardziej czytać ją pod takim aspektem, żeby po prostu dużo z niej wynieść. I oczywiście następną książką, którą będę też czytać, to jest Osada. Michał Śmielak, wydawnictwa Skarpa Warszawska. Tak wygląda ta książka. Jeszcze nie zaczęłam, ale oczywiście tu już jest znacznie lepsza czcionka. Około 300 stron, więc wydaje mi się, że będzie mi się tak mega fajnie czytało. Lubię takie książki, które właśnie mają dużą czcionkę, więc jeśli czytam na przykład wieczorem, to mi się bardzo szybko męczy wzrok. Jeżeli czytam takie książki, jak na przykład, nie wiem, to ta książka, gdzie może czcionka jest w porządku, ale te przerwy między nimi są tak małe, że po prostu ciężko to się czyta, a zwłaszcza już najgorsze jest to, kiedy jest mała przerwa i mała czcionka. To już tak się ciężko czyta. W dzień jest spoko, ale w nocy masakra po prostu. Poczytam trochę i zaraz mam zmęczony wzrok, więc niestety, ale muszę przerwać. A takie książki jak na przykład, nie wiem, Osada, gdzie tutaj mamy spoko odstępy, spoko jest przerwa i spoko czcionka. To naprawdę to się mega przyjemnie czyta. Ja czasami potrafię przeczytać, nie wiem, na przykład 200 stron naraz, tak wiecie, na jednym posiedzeniu, mimo że ja nie jestem osobą, która jakoś mega szybko czyta. Ja czytam dość wolno, ale naprawdę mi się czasami udaje przeczytać 150-200 stron tak na jednym posiedzeniu, ale zazwyczaj to też zależy od czcionki, jest to powiedzmy około 70 stron, plus minus, zależy naprawdę, bo czasami są duże czcionki i no jestem też osobą, która wolno czyta książki, więc to też zależy. Ogólnie, jeżeli miałbym polecić jakąś książkę, która jest naprawdę podobała mi się, ale oczywiście nie wszystko, tak? Oczywiście nie wszystko, to są zanim dojrzeją granaty. I tu rzeczywiście nie wszystko mi się podobało, bo ten styl pisania i cała narracja mi się nie podobała, ale fabuła świetna. Historia i to w jaki sposób została jakby, wiecie, poprowadzona, w jaki sposób zostało wymyślone, to naprawdę mega super. Na pewno ta książka zostanie ze mną dłużej, ponieważ ta książka też wiecie, łączyła niby normalną historię, taką, wiecie, miłosną i tak dalej, bo to jest właśnie taka bardziej miłosna historia i tutaj mamy bardziej taką relację miłosną z tą całą, wiecie, kulturą, więc ta książka też w ogóle podkreślała, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my czuli się okej, jak to jest ważne, żebyśmy my czuli się dobrze w naszym życiu, ponieważ nikt za nasze życie nie przeżyje. I często jest tak, że robimy to, co chcą od nas inni. Więc tutaj mamy właśnie coś podobnego. Rzeczywiście ta presja ze strony rodziców i strony tej kultury i tak dalej, to rzeczywiście była tutaj duża. I mam wrażenie, że bohaterka też dużo straciła. Że ona jakby poddała się temu i już później, nawet z biegiem lat, z biegiem czasu, nie widziała w ogóle dla siebie żadnego ratunku. Już stwierdziła, że po prostu jest już zbyt późno, żeby cokolwiek ratować. I jakby końcówka, dlatego mnie to tak gdzieś też urzekło, ponieważ końcówka, mamy też taki cień szansy, że może to się zmieni. Może nastawienie tej bohaterki poprzez otrzymywanie tych listów od brata, który właśnie nakłania ją, że minęło ta dawna kultura i to w jaki sposób patrzyliśmy na siebie i to w jaki sposób od siebie pewne rzeczy egzekwowaliśmy i to, co chcieliśmy, żebyśmy byli takimi osobami, ponieważ nakazywała nam, powiedzmy, ten kanon i tak dalej. I pokazywała nam tylko jedną i konkretną drogę, w jaki sposób musimy stać się z tymi ludźmi i tak dalej, i w jaki sposób musimy postępować, że to nie musi być prawda, że możemy zacząć wszystko od nowa i pomimo wszystko tych błędów i to, co przeżyliśmy, możemy zacząć wszystko od nowa. I rzeczywiście tutaj tutaj bohaterka usilnie chciała zostać przy swoim. Wiecie, jakby może dlatego, że to było to niewygodne, że popełniłam błąd, mogło być inaczej, mogłam być szczęśliwa, ale jednak postanowiłam to zrobić dla kogoś. Te osoby nie odeszły na marne. To nie może po prostu tak wszystko minąć, więc że coś musi być za coś, że musi być jakaś wartość w tym wszystkim i muszę być w tym wytrwała. I jeżeli zgodziłam się, że będę tym właśnie mężczyzną, to muszę do końca nim być, muszę w tym wszystkim trwać i muszę odłożyć swoje przekonania gdzieś na bok. I niestety ona się w tym wszystkim zatraciła. No widać, że nie była w tym wszystkim szczęśliwa i że zmarnowała swoje życie, tak w cudzysłowie. I później jest rzeczywiście cień szansy, że ona może wszystko zmienić, że ona może zmienić swoje nastawienie i może odmienić swoje życie, może rzeczywiście spróbuje coś z tym zrobić i dać sobie po prostu pomóc. Więc naprawdę mega ciekawa książka. Nawet jak mi się niekoniecznie wszystko podobało, to i tak polecam. I naprawdę polecam mega. Poczytajcie nawet pod tym względem, że po prostu ta fabuła i ta cała historia. Ta historia jest tak niepowtarzalna. Niektóre rzeczy było dziwne, ale właśnie ciekawe poznanie tej kultury. Niby taki prosty sposób, ale ta historia naprawdę urzekła. I
to mimo wszystko wydaje się, że okej, taka niby prosta historia, ale jak idziemy ku końcowi, to naprawdę ona nabiera takiego pełnego i głębszego wymiaru i on naprawdę ma sens i ta historia naprawdę naprawdę urzeka. Więc to było ogólnie na tyle. Na pewno też polecam tą książkę, tak? Jakby oni też nagram osobny filmik, ale ta książka jest naprawdę mega świetna. Jeżeli ktoś lubi czytać rozwojówki, to też polecam mega tą książkę, bo tam jest dużo jakichś ćwiczeń, dużo rzeczy, na które my też niekoniecznie nie mamy wpływu, bo jesteśmy nieświadomi i to wszystko działa tak, jakby wiecie, podświadomie. I my myślimy, że pewne rzeczy nas omijają i my jesteśmy na pewne rzeczy zbyt mądrzy, zbyt inteligentni, żeby wpadać w jakieś pewne pułapki, a jednak mimo wszystko wpadamy w pewne pułapki i tutaj już jest wszystko wyjaśnione, dlaczego, że po prostu tak funkcjonujemy. I tutaj jest pokazane i naprawdę w taki bardzo fajny sposób. Więc to ogólnie było na tyle. Jeżeli Wam się podobał filmik, to dajcie łapkę w górę, dajcie oczywiście suba. I to było na tyle. Piszcie w komentarzach, czy Wy czytaliście jakąś z tych książek lub czy macie zamiar czytać. I to ogólnie było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.